Indie, kraj kontrastów, bajecznego bogactwa i niewiarygodnej biedy, zaskakuje rozmaitością kultur, religii, milionem bóstw, zapachów i kolorów. Zarażeni pasją podróżniczą kilkukrotnie odwiedziliśmy Azję. Tym razem podróżowaliśmy i zwiedzaliśmy północne Indie. Przygotowaliśmy ten film, by przywołać wspomnienia z wakacji. Zobaczcie, polecamy. W latach 1526-1857 północnymi Indiami władali wielcy Mogołowie islamscy. Z tego też okresu pochodzą najpiękniejsze zabytki Indii. I tak przykładem architektury mogolskiej jest w Delhi, stolicy Indii, grobowiec Humayuna, jednego z władców. Jest to kompleks budowli z czerwonego i białego marmuru. Po rządach wielkich Mogołów przez niemal 100 lat Indiami rządzili Brytyjczycy. W fabrykach panowały niewolnicze warunki i wyzysk. Mahatma Gandhi, hinduski adwokat, prowadził kampanię przeciwko panowaniu brytyjskiemu. Indie odzyskały niepodległość 15 sierpnia 1947 roku. To Gandhi wynegocjował zakończenie panowania kolonialnego. Niestety w 1948 roku został zamordowany. Jego grobowiec powstał w Delhi, w miejscu jego kremacji. Qutub Minar, minaret w Delhi z czerwonego piaskowca o wysokości 73 metrów. To najstarszy meczet w Indiach Północnych. Na wieżę nie wolno wchodzić, gdyż zdesperowani ludzie popełniali tam, skacząc w dół, wiele samobójstw. W kompleksie są także inne budowle, bramy, krużganki, a także żelazny słup. W 1947 roku New Delhi stało się stolicą niepodległych Indii. Symbolem miasta jest brama Indii. Została ufundowana przez księcia brytyjskiego w 1921 roku ku czci indyjskich żołnierzy poległych podczas I wojny. Zabytek ma 42 metry wysokości. Już w pierwszym dniu Indie dały się poznać jako kraj niezwykle sympatycznych ludzi. Hindusi uśmiechali się do nas, a gdy widzieli aparat fotograficzny skierowany w ich kierunku, chętnie pozowali do zdjęć. Egzotyka inaczej. Podobno w Indiach można się zakochać. Można. Z tym, że nie jest to miłość od pierwszego wejrzenia. Nasze wyobrażenie o Indiach okazało się być zupełnie niewłaściwe i dalekie od tego, co zobaczyliśmy na miejscu. Nieświadomi zupełnie przygody, poznajemy ten kraj, a dzięki temu, że nasz kierowca jeździł bez mapy i błądził, docieramy w różne miejsca. W Indiach narodziły się dwie z czterech wielkich religii świata – hinduizm i buddyzm. Chrześcijaństwo i islam pojawiły się w efekcie działań misyjnych. Są jeszcze dżinizm i sikhizm i wiele innych. W hinduizmie istnieje tylko jeden Bóg, potężny i nieskończony, a poszczególne bóstwa to symboliczne przedstawiciele różnych cech tego Boga. Ludzie nie są równi, stąd podział na kasty oraz bierność wobec własnego losu. Nie wolno podważać ani próbować zmieniać swojego społecznego położenia. Hinduizm kładzie nacisk na wewnętrzny rozwój duchowości człowieka. Kropki bindi na czołach to po prostu ozdoba. Sikhizm. Religia ta nie uznaje systemu kastowego. Zakłada też równość między kobietą a mężczyzną. Chyba jako jedyna w Indiach. Sikhowie mówią, jedno jest słońce, podobnie Bóg jest jeden, choć wiele przybiera postaci. Dlatego sikhizm nie potępia innych wyznań i nie pragnie nawracać. Niech każdy trwa przy swojej wierze, powie ci Sikh, bo wszystkie religie pochodzą od Boga i objawiają Go, kiedy je zgłębisz. Sikhowie uczą się pracowitości, cenią szczerość i prawdomówność. W świątyni oprócz modlitwy czeka na pielgrzymów posiłek. Sami go przyrządzają.
Dojeżdżamy do Mandawy, przepięknego miasteczka w czasach jego świetności. Dziś wielka ruina. Przepiękne kiedyś rezydencje powstały 200 lat temu. W tym czasie żyli tu bogaci kupcy. Dysponowali wielkimi majątkami, które pochodziły z handlu opium. Gdy handel nim został zakazany, kupcy powoli opuszczali miasteczko. To, co przyciąga turystów do Mandawy, to przede wszystkim wspaniałe freski ozdabiające budynki. Nad głównymi drzwiami zawsze znajdziemy głowę słonia, wizerunek Ganeszy, bóstwa dobrobytu i szczęścia. Świątynia szczurów. Karni Mata była mędrcem hinduizmu. Legenda mówi, że Karni Mata próbowała nakłonić Boga śmierci Yama do wskrzeszenia swojego zmarłego przyrodniego syna. Jako że ten pozostał głuchy na jej prośby, wskrzesiła go ona sama pod postacią szczura. Szczury są w świątyni Karni Mata czczone jako święte zwierzęta. Według wyznawców tej religii nasza dusza opuszcza bowiem ciało i przechodzi szereg transformacji, aby osiągnąć jedność z wszechświatem. Jedną z takich form przejściowych jest właśnie forma zwierzęcia, a więc także szczura. Safari na grzbiecie wielbłąda po wydmach Sam. Na romantyczny zachód słońca na pustyni nie było co liczyć, bo na ten pomysł wpadło również wielu innych podróżujących. Ale i tak było miło. Podróżując i zwiedzając Rajasthan, stan w północno-zachodnich Indiach, zobaczyliśmy krainę najeżoną potężnymi fortami i wspaniałymi pałacami Maharadżów, władców Indii. Spacerowaliśmy po murach odbronnych fortów, oglądaliśmy legendarne pałace Maharadżów, kolorowe miejskie bazary, spotkaliśmy kobiety w kolorowych, jaskrawych strojach, wąsatych mężczyzn w turbanach, mijaliśmy grajków, tańczące dzieci, ulicznych fryzjerów, czyścibutów, próbujących zarobić parę rupii.
Świątynia Chaumukwa dżinijska zbudowana jest z białego marmuru. Kryje dekoracje rzeźbiarskie pokrywające całkowicie jej wnętrze. Dżinizm naucza o przyjaźni ze wszystkimi żyjącymi istotami. Ostatecznym celem życia jest nirwana, czyli wyzwolenie duszy z cyklu narodzin i śmierci. Dżiniści noszą trzyczęściowe białe szaty albo wcale, zestaw misek żebraczych, miotełkę do umiatania drogi, aby przez przypadek nie zdeptać jakiejś żywej istoty, robaczka czy muchy. Kij, derkę do spania oraz przepaskę na usta zapobiegającą przypadkowemu połknięciu owadów. Jedzą raz dziennie na stojąco i całymi dniami oddają się medytacji. सर्वदेवनिषेवितः मृत्युञ्जयो महादेव प्राच्या मां पातु सर्वदा प्रधानशक्ति. Świątynia Jagdish. Przechowuje się w niej wykonany z czarnego kamienia wizerunek Boga Wisznu pod postacią Jagannatha, władcy wszechświata. ഭസ്മമിട്ടൊരു മനമുണർത്തും വേദസംഗീതം ജ്ഞാനമുദ്രയേന്തും മൂർത്തി നൽകും തത്വമാഹാത്മ്യം. ഭസ്മമിട്ടൊരു മനമുണർത്തും വേദസംഗീതം ജ്ഞാനമുദ്രയേന്തും മൂർത്തി നൽകും തത്വമാഹാത്മ്യം. മോഹജടിലം തമസാകി മാഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ നമഃശിവായ സുകൃതമന്ത്രം ഉദയമാകേണം. ഭസ്മമിട്ടൊരു മനമുണർത്തും വേദസംഗീതം ജ്ഞാനം. Do Puszkaru zjeżdżają się co roku w listopadzie tłumy pielgrzymów. W mieście znajduje się świątynia Pana Brahmy, Stwórcy Wszechświata. Głównym punktem organizowanych tu uroczystości w listopadzie jest kąpiel w świętych wodach jeziora. Każdy, kto zanurzył się w świętym jeziorze, był całkowicie oczyszczany z grzechów. Dodatkowo pobyt w Puszkarze umila pielgrzymom festiwal Targ Wielbłądów. അക്കരെ കൊട്ടിയൂരപ്പനെ തൊഴുതാലെ ഇക്കരെ അപ്പനെ കാണാമോ. ഇരുകര തൊട്ടാലെ ഇഹപര ജീവിത പുഴ നീന്തി കേറുവാനാകൂ. അക്കരെ കൊട്ടിയൂരപ്പനെ തൊഴുതാലെ ഇക്കരെ അപ്പനെ കാണാവൂ. Świątynia Galta-ji jest poświęcona Bogu Hanumanowi, który jest Bogiem Małpą. ഇളനീരഭിഷേകം നറുനെയ്യഭിഷേകം തിരുകൃപ കൊണ്ടഭിഷേകം ദാസനു തിരുകൃപ കൊണ്ടഭിഷേകം മണിയോട പൂ പോലെ വിടരുന്നു മാനസം ശിവഭാവസ്മരണയിൽ സഹസ്രനാമം തിരു
കര തൊട്ടാലേ ഇഹപര ജീവിത പുഴ നീന്തി കേറുവാനാകൂ. അക്കരെ കൊട്ടിയൂരപ്പനെ തൊഴുതാലേ ഇക്കരെ അപ്പനെ കാണാവൂ. Smak Indii. Przyprawy dodawane są do potraw nie tylko po to, aby podkreślić ich smak, ale też dlatego, by poprawić trawienie oraz zniwelować działanie zarazków. Fort Amber to kompleks budowli obronnych i pałacowych. Wyjeżdżamy do twierdzy na słoniach. Taj Mahal to budowla będąca kolejnym śladem cywilizacji Wielkich Mogołów. Znajduje się w Agrze i przyciąga tłumy turystów. Jest pomnikiem ogromnej miłości. Otóż Shah Jahana spotkała ogromna tragedia. Jego 38-letnia żona, Mumtaz Mahal, zmarła wkrótce po urodzeniu 14 dziecka. Kobieta przed śmiercią skłoniła ukochanego, by przysiągł, że będzie dbał o ich dzieci, nigdy się nie ożeni i wybuduje pomnik, który przypominał będzie wszystkim o ich wielkiej miłości. Pod wpływem nieszczęścia Shah Jahan zupełnie osiwiał w ciągu jednej nocy. Ogłosił 2-letnią żałobę narodową. Przez 22 lata budował na jej cześć grobowiec, mauzoleum z 1000 ton białego marmuru. Lśniący pałac jest do dzisiaj wizytówką Indii.